promoting. We've had some guys available now who've come in who weren't available in the last games, and also obviously continuing squad as well. So nothing changes for us. Obviously we knew that during this competition we'd have availability of some players at certain times and not at others. So it's just a case of looking at how that squad shapes up and what it looks like on Saturday. So yeah, we're excited for the opportunity, and obviously Saturday night we're looking forward to welcoming Belgium here and the boys putting in a performance and fixing some of the issues we've had over the past 2 games, but also building on some of the good things that we've done as well. So boys are excited for the opportunity and we're looking forward to the challenge that Belgium will bring. Doszło do nas kilku naszych weteranów, że tak powiem. Jest Olek, jest Mateusz Bartoszek, Kamil Bobryk, też zawodnicy z bardzo dużym bagażem doświadczeń. Myślę, że to jest bardzo duże wzmocnienie. Też mieliśmy kilka kontuzji, kilka osób gdzieś tam się pochorowało, ale nadrobiliśmy to, co szwankowało w poprzednich meczach. Myślę, że Belgowie też oglądali nasze mecze i przyjeżdżają tu przede wszystkim w roli faworyta, szczególnie, że też rok temu u nich przegraliśmy. Chcielibyśmy się zrewanżować Belgom i pokazać, że polskie rugby zasługuje na Championship i zrobimy wszystko, żeby tak właśnie było. Musimy ostro z nim jechać, bo u nas grają. Gramy teraz o to, żeby następny mecz był u nas, a nie na wyjeździe. I musimy wszyscy wiedzieć, co robimy i ostro grać w sobotę. Performing on fucking Saturday. That's it. We're going out Saturday to win. Jesteśmy dzisiaj w szkole podstawowej nr 85 w Gdańsku. Mamy małe spotkanie tutaj z uczniami tej szkoły. Z tego co wiem, to również jest tu wielu rugbystów młodych, którzy na pewno będą chcieli kiedyś też zagrać w reprezentacji Polski. Dlatego idziemy z nimi się przywitać, porozmawiać, opowiedzieć troszeczkę o rugby, o tym, co się dzieje aktualnie w naszym obozie kadrowym i jakie mamy wyzwania. Także myślę, że będzie fajne spotkanie z dzieciakami, które zawsze przynosi dużo ciekawych historii. Było bardzo dużo radości, wszyscy się cieszyli, fajne pytania zadawali, więc udała się chyba nasza wycieczka do szkoły podstawowej. Nam to na 100% sprawiło radość, że chcą dzieci się nauczyć o rugby, że właśnie wiedzą, kim jesteśmy, no i że chcą zdjęcia i autografy. Wspaniałe humory, wszyscy w końcu zdrowi, gotowi, żeby odnieść to pierwsze zwycięstwo. Mamy filara. Dziękuję. Lecimy dalej. Circle, let's go! Wieje.
replicate what happens in the game day on the day before, just so we're completely secure on what we're going to be doing the next day. It just involves simple activation. We're going to some rugby skills. We take our GPS scores. It's important we understand how much load we're giving them in a week. So we take like their total distance, high-speed running, accelerations, decelerations. We're actually able to measure contacts as well in a game, which is obviously important for us as a rugby team. We get that data, we know what our training is doing to them and how they're responding to it, which is huge for us. And we also take RPE, which is rate of perceived exertion, so how hard was the session, and it just gives us a massive picture of how they're feeling, how they're responding to the training, and yeah, it's good for us to know that moving forward with the game on the weekend. Forma, mam nadzieję, że będzie ok. No, miałem niestety mały problem z kontuzją, więc powoli wracam do gry. No, to będzie mój pierwszy mecz tak naprawdę, bo na razie mam 5 minut w nogach od 2 miesięcy, więc i Belgowie to jest taki rywal, z którym już mierzyłem się kilka razy. Zawsze było ciężko, zawsze była ciężka gra, ale lubię z nimi grać, bo to jest na pewno rugby już na interesującym poziomie. Wiatr zmienia się co sekundę. Raz wieje w poprzek boiska, raz wieje w tą stronę. Podania muszą być do ręki, musimy być wszyscy przygotowani i grać tak jak najlepiej jak możemy. Dzień dobry, ze studia nadaje pan Jan Wąż oraz Grzegorz Pryszcz. No tupaj, wiem, że lubię. Gdzie my mamy ten meeting? Ziomal? Mamy ten meeting? Gdzie mamy? Ale było bydle, a teraz... Przestań zachować. Jesteś tutaj z piłką. Tu masz piłkę. Musisz zrobić wszystko, żeby znaleźć się tutaj z piłką. I po prostu biegniesz. To jest nasze pole punktowe, czy ich? Nasze. Ich. Do naszego nie biegnij. First 2 games, we knew what was coming, we knew the level of what we were playing against. This is level playing field now. From here on in, it's level playing field. We're in a fresh start, fresh opportunities to put ourselves at a standard of competition which we can maintain. I am 100% confident in this game that we will win. Belgowie są przeciwnikiem znanym, lubianym od lat, bo ja pamiętam Belgów tylko jak zawsze schodzili pokonani przez polską reprezentację. Ten ostatni wynik z Belgami nie jest dobrym horoskopem, ale w dzisiejszym meczu Polacy mają szansę na równy mecz, a na podstawie korespondencyjnych wyników z Portugalią i Rumunią mamy podobne i to również jest to optymistyczne. Jeżeli zawodnicy znają dobrze historię, to trofeum naprawdę jest warte tego, żeby poświęcić mu dużo wysiłku, potu i zwycięstwa. So for the warm-up, we just need to prepare their muscles before training, before a game. It's important we use it as an opportunity to, one, reduce injuries. So any small muscles that we won't get from just running around, these are little things that we get in the warm-up. We can get like low-level plyometrics just to prepare them, but it also actually improves their athleticism. They're getting faster, stronger, they're jumping higher. And it's all important when it comes to the rugby. And ultimately that's a big goal, right? We're trying to transfer what we can do in the gym, what we can do on pitch to help them perform better in the field. And I believe we're doing that, so yeah, let's get in there, let's get in there. I like the way both teams fight and never give up. We're at the moment
not the strongest second-tier nations. This is a pretty even battle. The Polish in particular are very, very physical, very big, very strong. We're probably a little bit smaller, but so we have to use our agility and speed to counteract the strength of the Polish tonight. It's going to be a hard night for us, a hard game for us. Mamy się w nich cały czas. Oni mają płakać z każdym autem. Obrona to mają być same podwójne szarże. Cofamy, otrzymujemy ich. Oni mają płakać i nigdy więcej ścieciu tej wrócić, żeby z nami grać, okej? Te dynamiczne wejścia na początku meczu są potrzebne, by pokazać rywalom, że jesteśmy mocni. Teraz bronili z pozycji spalonej, mamy rzut karny, będzie pierwsza okazja do zdobycia punktów. Cisza na stadionie, skupienie Wojtka, kop, no nie mogło być inaczej, precyzyjny 3-0 dla reprezentacji Polski. Piotrowicz ma dużo miejsca, poszuka teraz pewnie kopu, 50-22, oj, nie doleci ta piłka chyba do autu, a może jednak, tak, znakomite zagranie, cały stadion wiwatuje. Teraz zagramy dalej, zagraliśmy na Janka Cala jednak, wiążemy mola, spróbujmy pchnąć panowie, niech ta piłka przesuwa się w stronę pola punktowego Belgów, ona tam jest, czy jej nie ma, jest przyłożenie, Polska ma większe prowadzenie, bardzo dobrze zaczyna się ten mecz. Dobry kop Williamsa. Będą 3 punkty dla Belgii. Takie rzeczy się zdarzają praktycznie na każdym poziomie w tej chwili. Wyjaśnienie i żółta kartka dla Chrisa Baudry'ego, drugoliniowiec, bardzo dobrze zbudowany Belg, schodzi z boiska za wysoką szarżę, zaszarżował Polaka, ale spowodował też kontakt głowa w głowę. Dobrze, leży już jeden, dobrze. Koniec pierwszej połowy, 8-3 dla reprezentacji Polski. Panowie, idziemy po wygraną, to jest nasz mecz. Panowie, oni się rozpalają, oni to tyle coś pada, nie mają siły. Się boją po prostu, się boją. Jest dyscyplina w defensywie, w ataku jest perfekt. Jest zabicie, niska szarża, czyszczenie, linia, ABC i wychodzimy. Jest zabicie. To wygramy! Polska! Wszyscy
Wszyscy gotowi? To można zaczynać drugą połowę meczu Polska-Belgia w Rugby Europe Championship. Wchodzący Piotr Zeszutek podróżuje w stronę pola punktowego, jest nad nim, ale trudno będzie przyłożyć. Nam się wydawało, że piłkę położył na murawie, ale sędzia decyduje inaczej. Jest na boisku Waka Kalajfonua, a Belgowie popełniają błąd w aucie i reprezentacja Polski jest przy piłce. A teraz Nowicki, Waka Kalajfonua, zrób zwód, i wybrał drogę na wprost, ale może to nie najgorzej, jak już jest blisko. Pole punktowe Belgów, trzeba to tylko zakończyć. I co? I nie ma przyłożenia. A możemy tak wjechać z piłką na pole? No to się nie uda, trzeba będzie piłkę podnosić. Zeszutek! Blichta, wbiegający Michał Krużycki! Ależ mało brakowało! Gramy na korzyści. Blichta, na zabiegającego! Za plecami Piotra Zeszutka! Przyłożenie dla reprezentacji Polski! W drugiej połowie powiększamy prowadzenie nad reprezentacją Belgii! Świetnie to zagrali teraz! Kątem oka spojrzenie Dawida Blichty i oddaje do Zeszyta. On pewnie krzyknął mu jestem, podpowiedział, cicho szepnął na ucho. Piotrowicz z tej pozycji nie ma problemu z podwyższeniem wyniku do stanu 15-3 dla reprezentacji Polski. Odnotowujemy zmiany w pierwszej linii młyna reprezentacji Polski. Zen Szwagrzak napracował się dziś bardzo. Wchodzi Craig Bachurzewski na prawego filara. Jest zmiana, której należało się spodziewać. Grzegorz Buczek napracował się bardzo, także stojąc na stanowisku komentatorskim. Bijemy brawa Grześkowi za ten mecz. Wszedł Kamil Bobryk. Jubileuszowy 50. mecz w reprezentacji Polski. Włożą jeszcze nieco więcej energii, by wytrzymać. Jest ta pierwsza linia już na ziemi. Chyba Belgowie na korzyści. Zobaczymy za chwilę. Na razie jednak są bardzo blisko przyłożenia i co? Przyłożenie dla reprezentacji Belgii. Udało się skrzydłowemu wcisnąć tę piłkę. Karny i Wojtek Piotrowicz za chwilę z kolejną próbą kopu. Piotrowicz kopie między słupy, nad poprzeczkę, na zwycięstwo reprezentacji Polski z Belgią. Reprezentacja Polski wygrywa z Belgią w Rugby Europe Championship. Mamy zwycięstwo w najwyższej dywizji rozgrywek Rugby Europe. Polaków nie było na tym poziomie rugby przez wiele lat. Wrócili po poprzednim sezonie, a teraz wygrywają swój pierwszy mecz. Jesteś zawodnikiem meczu, gratulacje. Dziękuję, naprawdę. Nie dostałem nigdy zawodnika meczu. Cieszę się. Chciałbym to dedykować mojej żonie, mojej mamie, tacie, Stefci i mojemu bratu. Dziękuję bardzo. Bardzo cieszę się z tego wyróżnienia, jednak to praca całej drużyny zaprocentowało na to, że wygraliśmy. Jestem dumny z chłopaków, bo dzisiaj zrobili świetną robotę, zostawili serce, walczyliśmy od samego początku. To mi się podobało, był duch w drużynie, była agresja, było to, czego potrzebowaliśmy od samego początku. No tak, to się mówi do 3 razy sztuka, nie? Przede wszystkim byliśmy mocno nastawieni na to, że chcemy wygrać i tak jakby to się budowało przez cały tydzień, że taka chęć zwycięstwa, chęć odegrania się za te 2
dwie porażki, które były w 2 ostatnich tygodniach, plus za porażkę rok temu z Belgią. Myślę, że to nas gdzieś tak budowało z dnia na dzień. Chciałbym pochwalić całą drużynę generalnie za to, co wykonaliśmy, bo byliśmy nieustępliwi, tak jak mieliśmy być nieustępliwi przez cały mecz. Się drużyna cieszy, rozwija i ja mogę tylko się cieszyć, że mogłem tylko pomóc. Jestem już można powiedzieć, na ostatniej prostej, tak więc mówię, wydaje mi się, że to był chyba mój ostatni mecz na polskiej ziemi. Trzeba się cieszyć z każdej minuty na boisku. We were able to get some good carries and defensively I thought we were really organised and we've spoke about that quite a lot during the week around our organisation in D and how we sort of shape up in D. So it's great to see the guys put that into practice today and work through the problems and the challenges they had. Sort of enjoying this moment now and the guys can enjoy it, but we know in the next couple of days now we've got that work to start of that next game and make sure we're prepared for that.